Każdy z nas, zaczynając nową podróż Pokémon Go w świecie Pokémon Go, łapie różnego rodzaju Pokémony. Jedne są najlepszymi przyjaciółmi, jednak drugie są genialnymi wojownikami. I to te drugie są tematem naszego filmu. Dlatego też zapraszam Was na odcinek, w którym omówimy sobie wszystkie szczegóły, jak i też ciekawostki ze świata Pokémon Go, które pozwoli Wam być o jeden krok od Waszego przeciwnika, walcząc na GBL, czyli na Go Battle Lidze. Ja jestem Adrian i zapraszam Was na nowy odcinek. Pierwszy krok to wybór ligi. W Go Battle Lidze mamy Great League, Ultra League, jak i też Master League, która w tej chwili dzieli się na Master League, w której możemy wykorzystywać Pokémony, zarówno te normalne, jak i też mityczne i legendarne. Ale tego lata otrzymaliśmy również możliwość zawalczenia na Master Lidze, ale bez mitycznych, jak i też legendarnych Pokémonów. I ta liga nazywa się Premier Cup. I stworzona ona została na potrzeby graczy, którzy oczywiście chcieli poczuć świeżość na Master Lidze. Jak stworzyć swój team na każdą ligę? Powiedzmy sobie, wybierzemy aktualnie Master League, czyli aktualną tą, która panuje w tej chwili. Na Master Lidze nie ma tutaj limitu CP na każdym Pokemonie. Tworząc własny team, musimy wybrać tylko jednego Pokemona. Tak, dokładnie, jednego Pokemona. I wokół niego tworzymy tarczę. Powiedzmy sobie, wybieramy Dragonite'a. Dragonite ma oczywiście wiele tutaj superlatyw, jednak też ma słabości. Jakie ataki są super efektywne wobec Dragonite'a? Przede wszystkim smoczy, drugi jest lodowy i trzeci będzie fery. Wszystkie te trzy typy musimy znaleźć na nie odporność. Ja widzę jednego Pokemona, którym jest Metagross, czyli stalowy. Typ stalowy jest odporny na lód, jak i też na atak fery, więc będzie idealną kontrą właśnie na Pokemony, które kontrują naszego Dragonite'a. Jednak oczywiście musimy też wesprzeć naszego Pokemona, jakim jest Metagross. Metagross ma słabości mnogie. W tej sytuacji powiedzmy typ duch na typ psychiczny. Mamy również ogień, który również kontruje naszego Metagrossa, jak i też ziemia. Te trzy typy kontrują naszego Metagrossa. Jaki Pokémon tak naprawdę będzie idealną ochroną na tego Metagrossa? Typ woda będzie kontrowała nasz ogień. Na typ ziemny będzie odporny Pokémon latającego typu, jak i też wodnego. Łączą się dwa na raz. I jeszcze atak mroczny, który będzie kontrował Pokémony duchy. Jaki Pokémon spełnia te trzy wymogi? Gyarados. Gyarados ma typ latający, jak i też wodny. Dodatkowo ma dostęp do ataku smoczego pierwszego szybkiego, jak i też mrocznego, Charge. Więc będzie idealnym uzupełnieniem tego teamu. Więc dzięki temu mamy team Dragonite, Metagross i Gyarados. Te trzy Pokémony tworzą idealną tarczę, ale nie zawsze będzie to najlepszy team. Jednak będzie się wspierał pod każdym względem. A to jest najważniejsze, by Pokémony w Twoim teamie się wspierały. Drugi punkt jest dla mnie chyba najważniejszy. Bo mimo, że niektóre rzeczy są tak naprawdę nieistotne dla niektórych graczy, tutaj w GBL, w Go Battle Lidze to odgrywa bardzo dużą rolę. I tą rzeczą jest IV, czyli Individual Value. Indywidualna wartość każdego Pokémona, jeśli chodzi o statystyki. Individual Value przyjmuje wartości 15. To jest maksymalna wartość każdej statystyki, którą posiada nasz Pokémon. I oczywiście możemy ją sprawdzić, wchodząc na Pokémona w naszym bagu oraz przechodząc do sekcji menu i tam mamy Aprize. Aprize pokazuje nam wartość Pokémona poprzez pastki, jak i też gwiazdki. Jeśli Pokémon ma 3 gwiazdki oraz jest to oznaczone na kolor czerwony, są to najwyższe statystyki, jakie może posiadać Pokémon w naszej grze. Każdy pasek, każda statystyka odpowiada za konkretną wartość. Pierwszy jest to atak, drugi jest to defensywa i trzeci jest to HP, czyli życie. Wybierając Pokémona pod Master League liczymy się z tym, że musi być on najlepszy, czyli wszystkie trzy statystyki muszą być na najwyższym poziomie, czyli 15, 15, 15. Te trzy statystyki mówią nam o tym, że ten Pokémon będzie wyśmienity i lepszego się nie da mieć na Master Lidze. Jednak jeśli chodzi o inne ligi, tutaj jest inna historia. Wartość CP jest złożona na trzy statystyki, o których mówiłem wcześniej. Atak, defensywa i HP. I od wszystkich nich zależy, jak silny jest Pokémon, jaką ma wytrzymałość i jaką oczywiście odporność na wszystkie typy Pokémonów. I od tych samych statystyk zależy również to, kiedy przekroczy magiczną wartość CP na konkretną ligę dany Pokémon. Okazuje się, że najważniejszą wartość w naszych statystykach ma wartość ataku, bo ona dubluje niemalże całość wyniku, czyli wartość CP. Co nam to mówi? Im mniejsza statystyka ataku na IV danego Pokémona, tym później
ten Pokémon osiągnie maksymalne CP pasujące pod daną ligę. Jak to ma się w praktyce? Powiedzmy, mamy Dragonite'a. Dragonite na levelu 25 sięgnie przy statystykach 15-15-15, czyli przy 3 paskach maksymalnych na IV, gdzie oczywiście możemy ją sprawdzić w Appraisalu, przy 3 statystykach maksymalnych jego CP sięgnie przy 25 levelu 2600 CP. Jednak załóżmy również hipotetycznie, że mamy Pokemona drugiego, typu Dragonite, który ma level 25, ale statystyka ataku ma na poziomie 0 punktów. Taki Pokemon w tym samym miejscu lub o level wyżej może sięgnąć wartości CP 2500. Oczywiście mówiąc hipotetycznie, bo w realiach może być troszeczkę inaczej. Ale rozumiecie, o co mi chodzi. Są jednak wyjątki, bo mamy Pokemony również takie, których maksymalne CP sięga maksymalnej wartości na daną ligę. I w takiej sytuacji Pokémon, który ma statystyki 15-15-15 będzie spełniał wymogi idealne pod Great League lub też pod Ultra League. Jednym z takich wyjątków jest Medicham. Medicham przy wartości IV maksymalnej, czyli 15-15-15 daje nam możliwość sięgnięcia maksymalnego CP na levelu 40 około 1420, co spełnia wymogi Great League. A mimo wszystko staje się najlepszym Pokemonem, który oczywiście sam w sobie jest. Kolejnym punktem jest strategia. Strategia jest niczym innym jak przynależność danego Pokemona do danej roli. I w takiej sytuacji każdy Pokemon w naszym teamie powinien mieć swoją rolę. Ja oznaczyłem 3 z nich. Pierwszy lider, drugi switcher i trzeci warrior. Pierwszy lider, ten, który ma wyjść pierwszy w pierwszej linii, czyli ma po prostu pokazać, co tak naprawdę mamy do zaoferowania przeciwnikowi i ma zdobyć dla nas przewagę. Jeśli jednak jest sytuacja niekorzystna dla nas, to mamy switchera, czyli Pokemona, który ma nam wynagrodzić to, co tak naprawdę straciliśmy, jeśli chodzi o wybór Pokemona. Czyli dzięki tej zmianie, czyli switcherze, mamy zyskać przewagę nad Pokemonem przeciwnika. I trzeci Pokemon Warrior daje nam możliwość przewagi pod każdym względem, nawet jeśli nie posiadamy tarczy. Zwykle jest tak, że nawet pierwszy Pokemon, którym jest lider, powinien być takim Pokemonem, ale musimy mieć przewagę w obydwu przypadkach. Gdyby nawet ten drugi Pokemon zawiódł, to trzeci powinien wypełnić tą lukę. I patrząc na nasz team z Master League, spójrzmy, mamy Dragonite'a, który jest liderem. Ma słabość do Togekiса. Jednak, zmieniając go na Metagrossa, który będzie idealną kontrą do Togekisa, mamy tu i odporność, jak i też switchera idealnego. Jednak, jeśli chodzi o tutaj atakera, czyli tu jest w tym przypadku Warriora, on będzie po części zastępował funkcje, które robi Dragonite, bo oczywiście również ma atak smoczy, ale również przyjmuje obrażenia neutralne od typu smoczego, z uwagi na to, że nie posiada typu smoczego. I w taki sposób wszystkie role zostały obsadzone. Pierwsze, lider, Dragonite, drugie, switcher, Metagross i trzecie, warrior, Gyarados. Prawdopodobnie podczas każdej walki zauważyłeś, że możesz przeładować swój atak. Korzystając z tej mechaniki, niejednokrotnie możesz wywołać zdziwienie i zszokowanie u przeciwnika, jeśli dobrze zaplanujesz wykorzystywanie tej energii. I ta technika nazywa się oszczędzanie energii. Wiem, mało wyszukane, ale tak naprawdę spełnia wszystkie wymogi, jeśli chodzi o opis danej akcji naszego gracza. Wiem, każdy z Was lubi inscenizację, czyli prezentację fizyczną. Jak to ma się w rzeczywistości? Najlepszym przykładem dla mnie jest walka Zekroma z Melmetalem. Czemu? Bo Pokémon, jakim jest Zekrom, ma tutaj super efektywny atak, jakim jest Wild Charge wobec Melmetala lub też Melmetal. Jego ataki są potężne, ale neutralne wobec Zekroma. Ale mimo to wiele graczy, którzy liduje Melmetalem, zostaje przy spotkaniu z Zekromem. Czemu? Bo te walki są wyrównane. Jednak przechodząc do Zekroma, Zekrom ma szansę załadować 2 ataki Wild Charge, 2 elektryczne ataki na raz, w momencie kiedy Melmetal wypuści 3 ataki Charge Rock Slide. Czyli przyjmując 3 obrażenia, 3 razy obrażenia od ataku Rock Slide na Zekromie, który wytrzyma te 3 ataki, my jesteśmy w stanie załadować 2 ataki jednorazowo i wypuścić je na raz. Po załadowaniu 2 Charge ataków Wild Charge wypuszczamy pierwszy. Jeśli tak naprawdę spotka się z tarczą od strony Melmetala, wypuszczamy drugi. Drugi tak naprawdę ma zniszczyć drugą tarczę, ewentualnie zniszczyć przeciwnika. Bo w takiej sytuacji, jeżeli przeciwnik odpuści gardę, to Pokémon przeciwnika traci wszystko i pozwala nam dobić przeciwnika
tylko i wyłącznie atakami szybkimi. W najlepszym jednak przypadku przeciwnik traci 2 tarcze lub jednego Pokemona, gdzie my zachowujemy 2 tarcze, bo wszystkie obrażenia przyjął na klatę Zekrom. Czemu to jest tak ważne? Bo w sytuacji, kiedy Zekrom wypuści pierwszy atak, Charge, Wild Charge, obniży jego statystykę defensywy. I w tym przypadku atak trzeci, który wykona w naszym kierunku Rock Slide, może być śmiertelny. A wypuszczając 2 ataki na raz, mamy tutaj pewność, że w trakcie nie stracimy tutaj defensywy, jak i też odporności na przeciwnika ataki. Oczywiście ta technika umożliwia również imitację atakowania silniejszym atakiem, ale to jest technika na inną lekcję. Mam nadzieję, że nie było ciężko, bo w tej chwili oczywiście ostatni punkt jest na rozluźnienie. Ostatnim punktem, który chcę mówić, są movesety. Każdy z Was miał do czynienia z różnego typu Pokemonami i każdy z nich ma unikalny moveset. Zarówno do ataków na rajdach przeciwko Pokemonom, jak i też unikalność wobec właśnie Go Battle League. I w tej sytuacji przykład jest idealny właśnie na Gyaradosie. Gyarados jest typu latająco-wodnego, jednak ma dostęp do ataków mrocznych, wodnych oraz smoczych. Atak smoczy na tym Pokemonie szybkim pozwala pokonywać Pokemony, które są typu smoczego, ale również przyjmując neutralne obrażenia od tych właśnie Pokemonów. I to jest jego przewaga, bo w takiej sytuacji jest w stanie pokonać przeciwnika, mimo że sam będzie jeszcze żył. Czemu wspomniałem o ataku mrocznym? Proste. W tej chwili, przypuśćmy, spotykamy na Master League Giratinę. I atak smoczy, pierwszy szybki, jest super efektywny do typu smoczego, który posiada Giratina, oraz atak Charge, który posiada Crunch typu mrocznego, jest super efektywny również na Giratinę, która ma typ drugi, duchowy. I dzięki temu jeden Pokémon, który ma odporność, czyli neutralne obrażenia przyjmuje od przeciwnika, jest w pełni super efektywny do Giratiny. Ale oczywiście zalecam przynajmniej jedną tarczę użyć, zanim to naprawdę zmierzymy się z Giratiną. I to jest tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam przybliżyłem wszystkie tutaj triki, ciekawostki, jak i też najlepsze strategie właśnie przy wyborze, jak i też tworzeniu teamów w Pokémon Go na Go Battle League. Tyle ode mnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Heja!